Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj pożegnamy się z naszym albumem paryskim, wykończymy, zamkniemy temat, kolejny warsztacik i ostatni już na tym kanale darmowy warsztat albumowy, słuchajcie. Może coś wydarzy się, że zmienię zdanie na dzień dzisiejszy, to jest ostatni darmowy warsztat, który tutaj jakby pojawi się. Póki co będą tylko te warsztaty takie online, które proponuję. Dla Was zresztą też mogę od razu zaprosić na ten, który jest całkiem świeżutki, imieniny cioci Krystyny. Bardzo serdecznie Was na niego zapraszam. Zapisy trwają, możliwość zakupu może tak trwa do 20 jeszcze teraz lipca, więc bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam, żeby zerknąć, podpatrzeć, jak ten album w całości wygląda, moi drodzy. No, cóż mam do powiedzenia. Cieszę się, że albumik wykończamy już. A ja tu mam, słuchajcie, bo ja sobie tutaj jadę jogurcik z chia. Cieszę się, że projekt jest za nami. Teraz sobie już go wykończymy. Będę mogła oddać go Karolinie. I myślę, że na tym etapie ta przygoda z warsztatami takimi darmowymi, albumowymi stricte się tutaj zakończy. Tych wyświetleń, słuchajcie, jest bardzo, bardzo malutko. Wręcz mogę wywnioskować z tego, że po prostu taki warsztat cieszy się chyba najmniejszą popularnością na kanale, więc uznałam, że póki co z nich zrezygnuję. Pojawią się inne treści, mam nadzieję, że bardziej dla Was ciekawe i będziecie tutaj do mnie zaglądali. Zapraszam, zachęcam do subskrybowania kanału, słuchajcie, do klikania w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi nowościami, rzeczami, które się tutaj na kanale dzieją. Chyba z tej strony będzie taki klikaczek, gdzie można sobie to subskrybowanie, słuchajcie, odkliknąć, więc bardzo serdecznie Was zachęcam. Wszystkim wspierającym też z całego serduszka dziękuję i też zapraszam do wspierania kanału. Tam też dzieją się jeszcze zupełnie osobne przygody, zabawy, zupełnie inne działania. Tam też możecie zdobyć darmową kolekcję co miesiąc, jeżeli chodzi o moje digi. To by było na tyle, słuchajcie, wyjaśnień i wszystkiego, co tutaj dzisiaj zamykamy. No i skupimy się na albumiku. Słuchajcie, ja zacznę może od okładki, bo przyznaję, że oczywiście, że tutaj zastanawiałam się wcześniej nad tym, co zrobić. Myślałam o bardzo takiej właśnie, no bo mamy te kwiaty, tak, że będzie na bogato. Natomiast znam też moją córkę i wiem, jak u niej by to wyglądało. Dlatego myślę sobie, że ta okładka jednak, tak postanowiłam sobie, że ta okładka jednak będzie taka nieco prostsza. Ja sobie tutaj wycinam najpierw, słuchajcie, na podbicie jeszcze czarny bazowy papier. Zaznaczam sobie na takie, wiecie, przyłożenie. Znam moją Karolinę, wiem, że z pewnością te kwiaty, coś zaznaczyłam i nie widzę, te kwiaty mogły przysporzyć jej problemu, bo ona ma taką półeczkę, wiecie, gdzie czy książki, czy tam jakieś albumiki, które ma, po prostu wsuwa do półki. Niekoniecznie tutaj, akurat w tym wypadku dla niej sprawdziłoby się to, że on będzie taki, jak to się mówi, wiecie, miał taką dekorację ozdobną. Jeszcze sobie na wysokość troszeczkę zwężymy, dlatego pójdę tutaj w minimalizm. Dlatego okładeczka będzie właśnie taka bardzo prosta. Jeżeli Wy macie ochotę, możecie sobie ją zrobić na bogato, jak to się mówi, tak? Czyli taką bardziej tutaj z przestrzennościami. Ja sobie tam w środku zrobię bardziej kwiatowo i tam pokombinujemy. No i tutaj, słuchajcie, ten arkusik przepiękny z bloczka uzupełniającego jest tu idealny do może ja bym to w tę stronę przesunęła, do wykorzystania. I jeszcze sobie tutaj ciachniemy. Moja Karolina ma bardzo dużo książek, czyta książki, zresztą ona, wiecie, na półeczce ma mało tak postawionych, żeby one tak po prostu stały, tak samo z albumami, tak samo z wszystkim, więc ja tak po takiej głębszej analizie stwierdziłam, że w tym przypadku nie będzie to zbyt praktyczne. No a jak wiemy, album dany tworzymy pod jakąś osobę, tak?
Znaczy, no, może nie zawsze, bo może sobie tak tworzymy dla przyjemności, ale najczęściej jest tak, że prędzej czy później gdzieś tam ten album ląduje. I tutaj ja akurat wiem, do kogo robiłam go, więc pomyślałam, że zrobię go tak, żeby sprawiał radość. Może inaczej, może sobie przystawimy, albo dobra, przesuniemy tutaj do pomiarki. O, to będzie taka idealna odległość. Tutaj dlatego jadę bardzo powolutku, żeby było równo. To po pierwsze i żeby nie było za głęboko. Robię tak delikatnie to. Wiecie, co mam na myśli? Nie naciskam mocno, żeby ładnie było widać te tłoczonka, a nie one tak mi nie podniosły bardzo mocno tego mojej krawędzi. Czym dalej od tego brzegu się też odsuwam, to jest takie delikatniejsze. Także dzisiaj sobie go wykończymy. Co my dzisiaj mamy w ogóle? Publikacja będzie pewnie sobotę, nie? Wrócimy sobie do kartek z mapki, bo już mam fajną propozycję. Wrócimy sobie, słuchajcie, do tych projektów, które były realizowane wcześniej. Będzie pewnie więcej rozmaitości. No jakoś trzeba będzie ten tydzień zagospodarować. Skoro filmy pojawiają się we wtorki, czwartki i w soboty, no to będzie co robić. Zamówiłam, słuchajcie, w przedsprzedaży w Scrap Pasji kolekcje Mintaja. Nie zamawiałam ich oczywiście wszystkich, w sensie z wszystkich składowych kolekcji, tylko to, z czego będę korzystać. To jest też kolejny krok mój do tego, żeby troszeczkę jakby zminimalizować, bo ja w pracowni, słuchajcie, mam zaczęsienie wszystkich papierów. Już wkrótce też postaram się, jeżeli ktoś będzie miał ochotę na wyprzedaż moich zasobów papierowych, bo jest tego mnóstwo, słuchajcie, ja wiem, że ktoś z pewnością się ucieszy i skorzysta, bo będą naprawdę bardzo atrakcyjne ceny, więc zachęcam mocno. I spójrzcie, tak by to wyglądało. Nie będę go podnosiła na tekturze, bo w tym momencie stanie on się przestrzenny. Zostawię go w taki sposób. Te troszeczkę tu przebigowane grzbiety, krawędzie, one robią robotę. I to w zupełności mi tutaj jakby, chociaż teoretycznie powiem Wam, że sam ten, teraz zerkam, bo miałam tu gdzieś tą tekturę, bo ja już jestem przygotowana, słuchajcie, do nagrywania kolejnego tutaj tutka na kanał. Miałam, o jest tu chyba, sekundeczkę, a nie, dobra, to jest taki duży, że mogłabym podnieść go trochę. Dajcie mi sekundkę, sobie tylko wezmę tekturę. Dobra, mamy to, słuchajcie, taka 1,5 mm tektura tutaj idealnie się sprawdzi. Nie no, teraz mój ulubiony hicior, słuchajcie, tektura 1,5 mm, świetna na podbijania, zawsze można sobie budować tę wysokość, jaką potrzebujemy. Kolejny dowód na to, że jak posprzątamy, to nic nie potrafimy znaleźć, ale w pracowni po prostu, powiedzmy, że prawie że błyszczy. Karolina wprowadziła tutaj swoje porządki. Mam nadzieję, że potrwa to jak najdłużej. Czekajcie, to sobie teraz jeszcze tak. Nie chcę tego robić do samych krawędzi, żeby... Okej. I jedziemy. Myślę, że to się fajnie sprawdzi. Ja już mam te elementy powycinane. Mam tu te kwiatuszki, o których Wam opowiadałam jeszcze na początku tworzenia z Little Birdie i z nich będziemy sobie korzystali. Po ostatnich moich takich sporych zakupach, słuchajcie, w Craftelierze ja mam taką radochę, bo ojej, przykleił mi się ołówek, bo powiem Wam szczerze, że jak taki jest zapas kwiatków, to człowiek sięga do pudełka i zawsze jest co dobrać. Choć kiedyś miewałam takie, że miałam pełno wszystkiego, a ciągle mi czegoś brakowało. Uczę się teraz wykorzystywać to, co mam i zużywać te rzeczy. Natomiast no, kwiatów akurat to wiecie, jak to jest, nie? Kwiatów nigdy nie jest zbyt dużo. Zawsze ich jest ewentualnie zbyt mało. Przynajmniej w moim wypadku. Tu sobie przykleimy. Słuchajcie, to podbicie fajne.
Ja też powolutku szykuję się, słuchajcie, choć jeszcze ten warsztat jest w sprzedaży, szykuję się do ostatniego warsztatu online, tego świątecznego, w sensie takim, choć jeszcze kolekcja nie jest wybrana, wiadomo jak to jest, to już staram się projektować album, bo chcę, żeby on był bardzo wyjątkowy, żeby był taką wisienką na torcie, zwłaszcza, że w ubiegłym roku świątecznego albumu nie było, ale żeby to był też taki, który będzie też dla osób, które niekoniecznie jakby celebrują same święta Bożego Narodzenia, a no, chciały taki ugryźć to w zimowym klimacie. Więc mam nadzieję, że sprostam. Natomiast ja, słuchajcie, też już planuję, dlatego że potem już rusza Scrapmas, to po pierwsze, a po drugie z tym warsztatem właśnie lecą ostatnim te paczuszki dla Was świąteczne, te, wiecie, też z tego warsztatu lojalnościowego, może inaczej tak to powiem, więc to też będzie wymagało dosyć solidnej organizacji, więc mam nadzieję, że uda mi się to, słuchajcie, wszystko pogodzić, więc już tymi planami wybiegam tym razem troszeczkę do przodu. Kompletuję sobie tam wszystko już powolutku. Ja tu posłużę się, słuchajcie, tekturką z fabryki Weny. To jest bardzo prosta tekturka. Ona tu nie ma jakichś zablasków, wywijasków, ale dzięki temu wydaje mi się, że do takiego tego klimatu tutaj albumu pasuje, bo on też nie jest jakiś taki, wiecie, w sensie tych grafik, tego wszystkiego, co tutaj wybrałam. Patrzę, czy jeszcze gdzieś nie mam. Okej, a tu było jednak, widzicie go? Ale na szczęście udało mi się. I tak myślę sobie, że może tu z boku. Teraz muszę Wam powiedzieć tak, że mam dylemat, bo kiedy ja sobie to planowałam, to zastanawiałam się, czy nie wyembosować go na czarno, bo wtedy on by tu tak ładnie nam się odbił od tej jasności takiej, wiecie, tego. Może faktycznie to będzie dobry pomysł. Jak będzie zły, mam jeszcze te tekturki, to najwyżej nie skorzystam, ale czekajcie, zobaczycie jak to wygląda. Ja w ogóle biorę, tu mam black, o, mam black i mam black, on jest z takim brokacikiem, więc on się mi tutaj chyba sprawdzi, nie? Tak sobie myślę. Ok, już sobie wziąłam do odtłuszczania i mam jeszcze ten klej, taki wiecie, do tapowania w poduszeczce. Nie mogłam znaleźć tej mojej, no to też jest kolejny objaw, słuchajcie, tego tutaj zrobienia porządku, że nie potrafię odnaleźć rzeczy, które są mi potrzebne, ale to już wiecie. Bo taka cienka tekturka mogę na gąbeczce, jest mi trudniej, prawda, bo ona wiadomo, że się tak tam podmiękcza, a tutaj mamy taką gąbeczkę. Swoją drogą pachnie cudownie. Słuchajcie, jeżeli ktoś kiedyś miał do czynienia z właśnie tym produktem, to pachnie tak cudownie, świątecznie, cynamonowo, że mogłabym normalnie, słuchajcie, ja się śmieję, tak mogłabym taki perfum mieć. A ja lubię taki cudowny cynamonowy zapach, takiego cynamonu z cukrem. Dokładnie, identycznie. Dla mnie to jest taki zapach. Słuchajcie, już sobie to kładziemy. To mogę podbić potem gdzieś, prawda, bo to mi nie robi znaczenia, że tam jest to trochę takie. Ja wymieszuję sobie, spójrzcie, nie wiem, czy widać ten błysk, natomiast to jest taki właśnie czarny z brokatem, ale takim bardzo miałkim, cieniutkim, delikatnym, cieniutkim, jeżeli tak mogę to nazwać, drobniutkim. I pięknie, zobaczcie, pokryło. I ja sobie tutaj robię tak. Bo to należy, wiecie, trzymać z daleka od nagrzewnicy, żeby sobie nie dmuchnąć w to, więc na to trzeba uważać i pamiętać. Nagrzewnicę rozgrzewamy. Ja sobie odwracam już od razu w drugą stronę, żeby nie narobić sobie tutaj problemu. Nagrzewnica musi się troszkę rozgrzeć, żeby ona od razu nam też złapała. Już i tak widzicie, z tej tekturki ten pierwszy taki wiew idzie i on już mi troszeczkę zdmuchuje, ale to nic nie szkodzi. Tu sobie ładnie rozpuścimy. Ja zawsze, słuchajcie, robię kilka warstw. Co najmniej 2-3 warstewki nakładam. Ten się tak bardzo nie... Bo ja jak robię tak normalnie, wiecie, takimi białymi, to najczęściej jest tak, że on mi się złapie, a tu widzę, że jest problem. To znaczy
ja rozpuszczając ten puder, on sam w sobie się też tak klei troszeczkę. Natomiast ten to tak nie do końca mi działa, więc ja sobie go wyczyszczę. A to czyszczenie jest bardzo ważne, bo nie zabrudzam sobie... Oj, przepraszam, nie zabrudzam sobie... Tylko wyciszę telefon. Nie zabrudzam sobie, słuchajcie, tej, jakby to powiedzieć, no, tego mojego narzędzia. Nie wiem, czy to jest dobre słowo narzędzie, ale jak ja tak najczęściej poduszki właśnie sobie psułam, bo to potem, no i tak trochę się tutaj odbiło, ale zawsze staram się wyczyścić też ten mój... Z tego jest łatwiej wyczyścić niż z tej podusi, bo wiadomo, że... I jeszcze raz posypujemy. Tak jak mówię, tu jest wskazane, ja przynajmniej tak robię, te 2, 3, 4 warstwy, zależy jak łapię ten klej, żeby ten napis był taki pulchny, nie wiem jak to powiedzieć, wiecie, taki, żeby było widać, że coś tu na tym jest, że nie jest to takie płaskie. A teraz może się uda, bo jest już grubiej, widzę, że się to... O, widzicie, teraz się złapało. Przedtem niekoniecznie, a teraz się złapało fajnie. Jak już jest taka jedna warstwa, którą widzicie, że się tak robi tak tłuściutko, to już potem fajnie się łapie. No widzicie, jak kilka razy nawet. To jest też kwestia obserwacji. Nie, jak ja widzę, że już jestem zadowolona z tego efektu, no to już nie nakładam więcej, ale bardzo lubię, kiedy ta tekturka jest taka jakby emaliowana aż, bo tyle tych warstw się zrobi. Nie na każdej tekturce też jesteśmy w stanie to zrobić, bo wiecie, że możemy... Teraz widzicie, tutaj trzeba sobie poprawić. Możemy sobie zniszczyć poprzez to, że zleje nam się, bo nie wszystkie tekturki są takie, niektóre mają po prostu taki gęstszy napis. Nie potrafię tego ująć w słowo, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Ta jest taka dosyć rozstrzelona, jeżeli chodzi o tę czcionkę, a niektóre jak są takie bardzo przy sobie gęste napisy, takie, no to tylko końcóweczkę, jakieś pisane czcionki, takie bardzo przy sobie bliskie, to trudno jest potem, jak zrobimy tak grubiej, to się nam zlewają te literki, ale to rzadko kiedy bywa, bo tu widać, słuchajcie, już od razu no i taki napisik mamy. O, za szybko sobie zmiotłam z tej części, widzicie to? Zbrudziłam pędzelek, został mi, zaraz sobie to oczyszczam. Jeszcze było to niewysuszone, nic nie szkodzi. Bierzemy, to już jest tutaj tak gruba warstwa, że wystarczy to tylko trochę nagrzać i zaraz znowu zrobi się błyszczące. No to zaraz było widać, że mi się to zmatowiło momentalnie. O. A tutaj już ładnie się zrobi taki jednolity. Super, dobra, teraz jestem zadowolona. Na chwileczkę odkładam, on musi się troszkę wysuszyć, tu sobie to uprzątniemy. No, przy tym embosowaniu, wiecie, ja uwielbiam tekturki tak długo embosować, aż one mają taką, tak jak mówiłam, taką jednolitą, że powiem, nawet taką aż szklistą powierzchnię, czyli robią nam się takie, troszeczkę taki uzyskuje dzięki temu efekt jak glossy. Jednolity, gładziutki, bez żadnych takich wrąbków, ostrych krawędzi, więc trzeba to kilka razy właśnie zanurzyć w pudrze. Zobaczcie, teraz będę czekała też na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym, ale wydaje mi się, że ten czarny napis będzie tu wyglądał dużo lepiej niż taki zupełnie różowy, naturalny, albo nie wiem, różowy właśnie, albo taki bez niczego. Dajcie znać, nie będę go na razie kleić. Zapytam też mojej Karoliny, ale wydaje mi się, że to będzie tutaj super, więc on tak zostanie. A my sobie lecimy, słuchajcie, z środkiem. Ja już tu przesuwam te moje klamry, te wycięte elementy troszeczkę daję do tyłu, żeby albumik leżał centralnie przed kamerą. Ok. I możemy zaczynać. Tutaj cały czas się zastanawiam, bo
Nie wiem, czy zostawiłabym to tutaj po prostu takie zupełnie proste, ale tutaj już bym coś przykleiła. W związku z tym, że taką najfajniejszą dekorację potrzebuję tu, bo muszą być w miarę podobne, coś tu musi się fajnego dziać, to może ja sobie zacznę od tych stron właśnie i wykorzystam tutaj jakieś kwiatuszki, bo tych kwiatuszków, no to tak wiemy, jak kot napłakał w miętaju zawsze, nie jest ich jakoś zbyt dużo. Tu mamy z takim fajnym ogoneczkiem, tu mamy taką prostą. Jedna jest większa, druga mniejsza, myślę, że z tymi ogonkami, bo ja już je widziałam wcześniej, więc tak pomyślałam sobie, że one rzeczywiście mogłyby tu być albo w tym kierunku, albo z jakąś dekoracją z tej strony, bo jak ja bym to zrobiła, słuchajcie, tak, to jest troszkę mniejsza, ale to mi nie przeszkadza i coś tu... Tu są takie zwierzaczki. Te zwierzaczki tak nie do końca mnie przekonywują, bo to jest album paryski perfum. Chciałabym, żeby tu było coś takiego dziewczęcego, kobiecego. No wiecie, jest to dla już dorosłej kobiety, mojej Karoliny. Nie jest to już nastolatka, już jest pełnoletnią kobietką, więc zróbmy coś bardziej eleganckiego. Czekajcie, to sobie oderwiemy. To tutaj się trzyma, ale to dobrze, że się mocno trzyma. Może te ładne. Niektóre są takie bardziej intensywny róż, a niektóry jest taki bardziej stonowany i to jest super. A z drugiej strony, i zobaczcie, one nie są jakieś bardzo mocno przestrzenne, ale dają fajny efekt. Chyba, żebym to dała z tej strony i zakryła ten, chociaż podoba mi się to bardziej jakby z tej, no tak z tym kwiatem tu, ale z kolei jak zrobię to tutaj, to zasłonimy ten ogon, który mi tu odstaje i mnie denerwuje, no ale on taki był, tak go wycięłam, ale mogę go odciąć i już myślę, co z drugiej strony, jeszcze nie wiem. Przecież ten ogon nie musi tu być, prawda? On by nawet mógł iść tak. Nie, bo wtedy sobie zasłonię ten perfumik. Przecież zobaczcie, trochę w tym kierunku. Albo o, no tak to tu trochę lepiej. Zaraz zobaczymy, co wymyślimy tu. Tu mamy z jakimiś bagietkami. Tu, a może aparat? To by ładnie się sprawdził. Słuchajcie, z aparacikiem. On jest taki dosyć spory, więc mogłoby to tu ładnie się komponować. Trochę bardziej w bok. A może trochę tak? Nie. No słuchajcie, musicie mnie tu wytrzymać z tym dopinaniem tego. Czy musicie? No fajnie by było. O, i to myślę, że tak będzie fajnie wyglądało. Zastanawiam się nad takim lekkim podwyższeniem niektórych elementów, ale tylko takim delikatnym. Ja tu mam ten paseczek, więc myślę, że on w zupełności mi wystarczy. I to byłoby tak, że to położymy sobie na płask, czyli on pójdzie tutaj jako, o, ładnie sobie tak. A aparacik sobie podniesiemy do góry. Zobaczcie, tutaj. I jak podniesiemy do góry, to on tak trochę jak tej przestrzenności nabierze, to taki trochę będzie. I o, trochę go wysuniemy, że nad tą kieszeń też nam się lekko wysunie. Ja sobie tylko zerknę, czy ja włączyłam sobie klej na gorąco. No, oczywiście, słuchajcie, może tak zrobimy trochę jeszcze, żeby było widać. No, oczywiście kleju sobie nie włączyłam, ale już ten błąd naprawiam. Dobrze, troszeczkę sobie przesunęłam aparat, w sensie do nagrywania, żebyście mieli bliżej, żeby to było jednak lepiej widać, nie? I tutaj to samo, czyli też tu idziemy na płasko z tymi, zobaczcie, kwiatuszkami.
Uwaga, żeby nam tam nie przeleciało na drugą stronę. To chyba trochę trzeba będzie zwężyć. A tu jedziemy z tym. Ok. I tu ładnie. Jeszcze mi się go uda przesunąć. Tu naklej. Oj, to nie było dobre, ale zaraz ten listek tak... Dobra, rozciaprałam całkiem. To już lepiej docisnąć, już nie dotykać. Jedziemy tak. Na chwileczkę przytrzymuję i zaraz się klei mi tutaj. No, dajmy mu jeszcze sekundeczkę. I będzie jeden. Może trochę. To, co ja zawsze mówię, że tak troszkę w Mintaju brakuje mi, wiecie, więcej kwiatów, więcej listeczków. Kiedyś były takie bloczki, pamiętacie, takie poziome i tam właśnie albo z kwiatuszkami, albo chyba listeczkowy też taki był. To było takie fajne. Teraz tutaj na przykład no, brakuje mi takiego dopełnienia czasem niektórych elementów. No ale to tylko moje jakieś tam, wiecie, bo ja lubię po prostu. O, i tu sobie zrobimy trochę inaczej, tak. Ja bardzo lubię kwiaty, lubię elementy, różne kompozycje sobie gdzieś kwiatuszkami uzupełniać i ja tak potem to czuję, że zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Jak jeszcze skończymy i gdzieś tam jakieś mi, chociaż kwiatów chyba raczej nie zostanie, bo tutaj ich jakoś nie ma za dużo. Te elementy są takie bardzo, no są ładne, natomiast no wiecie, bagietki nie dam, ewentualnie mogłabym tu dać makaronika, ale też on mi jakoś tu nie bardzo. Ewentualnie jakiś różowy jakby się znalazł, to może by tu pasował. Wiecie, co mam na myśli? No, tu mam problemik mały z tym, ale wiecie, problemy są po to, żeby je rozwiązywać, więc myślę, że jakoś tam by się dało radę. Tu już to zostawiamy i teraz tutaj, ja tutaj oglądałam sobie przed w ogóle nagrywaniem, myślałam, co zrobić. To też, a tutaj jeszcze jest jeden taki, można by było tak przestrzennie je zrobić jeden z drugim. Zobaczcie, też ładnie to wygląda, nie? Kurczę, całkiem fajnie to wygląda, powiem Wam szczerze. I można by go było trochę podnieść tylko z tej strony. To tu. Żeby się zrównały, bo już nie chciałabym, żeby to było wyżej, bo kwiatek już jest wyżej, więc mogłam może nie smarować. No zresztą już to przyłożyłam. To wiem jak... I tak o, ten drugi tu troszeczkę tak pod kącikiem. Tak jakby był mniej... On jest chyba mniejszy, nie? No i ładnie to wygląda. No i teraz będzie mi tu coś brakowało, że... Nie, no na siłę nic nie będziemy dodawać. Na razie to zostawiamy. Tak to ładnie wygląda. To tu słuchajcie, pomyślałam, już pokazuję o tym, aczkolwiek to jest ładne, a moja Karolina chyba z szampanem to by nie chciała za bardzo. Tu też zapomniałam, że sporo poszło tych, ale ja miałam jeszcze dodatkowe elementy, więc może ja bym je gdzieś tam jeszcze wyczołgała, słuchajcie, z tej mojej paczki. Dajcie mi chwilkę. Nie chciałabym szuszczeć tutaj, robić takiego zamieszania, bo ja jeszcze tutaj mam kwiatuszki. Wprawdzie one są takie z tą białą obwódką, czego ja nie przepadam za czym, ale już mi się, wiecie, też nie chcę tego, znaczy nie chcę, bo żeby to wycinać, skoro to już jest wycięte. Jeszcze tu są, ja sobie zapomniałam, że ja tu mam, nie? Może coś będzie, dobra? Bo ja to wycinałam z okładki i tak pomyślałam, że mogłabym, słuchajcie, sobie to tak wkomponować właśnie w taki sposób, z tym, że można by było to trochę rozciąć. A może tak? Nie wiem, czy to by, wiecie, tak ciach i wtedy, aha nie, bo to bym nie zakryła tego połączenia w żadną stronę. Wy wiecie pewnie, co ja chcę zrobić, tylko ja kombinuję, jak to zrobić. A to już nie jest takie łatwe wcale. Kurczaczek, no. Żeby część wypuścić w jedną stronę, część w drugą. No może niekoniecznie. Może zrobić tylko z jednej. O, tu mamy taki mniejszy.
Ładnie sobie go wysuniemy w ten sposób. Tu damy, no może tą bardziej różowiutką stroną. O. Tu możemy sobie zrobić jeszcze jakieś fajne... Nie, już zaczynam, słuchajcie, w skrajności popadać. Mnie trzeba hamować po tym, jak ja układam jakieś, wiecie, tam... Tu mamy, o, mamy croissanta. Mamy croissant, kurczaczek, ja sobie muszę wziąć, czekajcie, coś. Bo jeszcze mamy też te kwiatuszka do przyklejenia, więc to spokojnie się da to jakoś ładnie poukładać. Ok. Ciach. Tu z tej strony. I ładnie go tu dziabnąć. A my jeszcze mamy takie, zobaczcie. No właśnie się rozsypały. Myślę, że całkiem fajna historia. Zaraz zobaczymy, bo to będziemy oczywiście zaraz tutaj podklejać sobie na dystansiku. Tak. To odsuniemy. A ja tu mi się, zobaczcie, mata przykleiła chyba. No, trzeba bardzo uważać, zanim się przykleją te. Zaraz sobie to potem poprawię. O, zobaczcie. To będzie ładnie troszeczkę od góry. To znowu pójdzie na spód. Karolina tam mnóstwo ciekawych historii opowiadała, słuchajcie, jeżeli chodzi o jej posiłki, więc myślę, że będzie miała tutaj jakie zdjęcia wkleić. Nie będzie miała z tym problemu. Zwiedzali różne tam knajpki jakieś, wiecie. Francuskie, więc myślę, że na pewno. Ok. Tu jest tak, o Jezu, jakie to śliczne. Trzeba będzie to ściąć, żeby wsunąć sobie pod spód ten kwiatek, bo to mi tam będzie potrzebny, a nie ma co się ograniczać i bać. Ale mogę go zrobić na kleju, żebym mogła nim trochę polawirować. Zobaczcie, pod tym, żeby tą perełeczkę było ładnie widać. O. I troszkę podniesiemy. Nie chciałam używać tu żadnych kalek, dodatków, bo to jest takie, wiecie, tutaj samo w sobie bardzo bardzo ozdobne, więc może nawet tu. Spójrzcie, bardzo ładnie to wygląda. Ok. To trochę mogłam przesunąć, ale to jest z plusikiem, więc myślę, że nie będzie problemu. No i co dalej? Słuchajcie, co dalej robimy? No, porobili jeszcze coś, no jak no, tak nie będziemy kończyć, nie? Żartuję oczywiście, zastanawiam się, czy tutaj coś fajnego nie... Ale ja wam powiem, że ja nawet bym tutaj żadnych ozdób nie dawała, po prostu ten kwiatuszek, on jest taki śliczny. Ten tu jest trochę za duży, a ten tu jest w sam raz. Tak sobie to chyba wszystko użyję, choć nie myślałam, że tak będzie, ale... Słuchajcie, mamy takie piękne, w ogóle te listki są takie, zobaczcie, ładnie wytłoczone, jak to ładnie wygląda. No naprawdę powiem wam, że fajna jakość. Chociaż nie wiem, czy ta zieleń... Bo wiecie, o co chodzi? Nie mam tu nic zielonego takiego, choć to jest śliczny kolor, bo to nie jest taki ostry zieleń. Ja sobie je tu gdzieś zostawię na wierzchu. Widzicie? Ja już pokazuję, o co chodzi, że tutaj takie raczej są szarości.
w szarość idą te kolory. I myślę, że tutaj bym niewiele w tym kierunku działała. Spójrzmy, mamy tu takie ładne kłódeczki. Ja nie chcę tutaj robić tłoku, bo strasznie mi się to podoba, że tu jest taki minimalizm. Ładniej to wygląda. O, zobaczcie. Nie? Ja wiem, że ja zasłonię to wycięcie, natomiast chyba jakoś nie mam związanego z tym jakiegoś wyrzutu. Bo to po prostu mi się podoba. I tu w górę tylko na spodzie posmarowałam, żeby nie wylazło mi to. No, mogłam tutaj zrobić klejem na gorąco, bo czekajcie, to troszeczkę zajmie, zanim ja bym to tu wytrę klej do... Dobra, chodź tu, się. Okej. I zrobimy sobie tak. Ciach, przepiękne są te kwiatuszki, słuchajcie, tak mają piękne wykończenia. Ja chyba wziąłam 3 opakowania, jeszcze mam tam, więc... A kupiłam, gdyby ktoś pytał, w zielonych kotach chyba, o ile mnie pamięć nie myli. Można trochę te listeczki przekręcić i... Słuchajcie, jest jeszcze też ta opcja, bo ja mam te napisy, do tego, że można sobie jakieś napisy pododawać, jak ktoś będzie już miał konkretne zdjęcia, jak to się mówi, zamocowane, no, na danej stronie można sobie gdzieś tam te napisy jeszcze dokoptować do tego. Ależ to uroczo wygląda, jest takie bardzo proste i wiecie, bez przesadyzmu, a ładnie tu mamy. I idziemy dalej. Czekajcie, sobie wyjmę tą matę, bo ja i tak to muszę, wiecie, ja to tak szybciutko pokazywałam i nieostrożnie postąpiłam i podkleję i daję sobie, bo tutaj jeszcze mam niedokończone tematy, to jejku, ładnie to wygląda, dobra. Bardzo, bardzo fajnie. No w ogóle ja nie jestem też obiektywna, słuchajcie, chyba, bo te kwiatki mi się tak podobają mocno. Niby takie proste, nic szczególnego, a mają taki w sobie urok. Tutaj nie... A tutaj może takiego dużego, słuchajcie, na środek cwietuszka. Ale by był, nie? Nie będę przesadzać. Nie, to one, tu ja chyba się skuszę, żeby poobcinać te, ewentualnie zostawić takie odstające lekko złote te niteczki, bo nie podoba mi się z kolei tutaj, że to takie, wiecie, one są takie długie. Ale to jest kwestia gustu. No komuś się może podobać, dla mnie to jest takie trochę nie za bardzo, ale jak już to bym tak obciachała, to gdzieś do kartki. Jeszcze zobaczymy. Pewnie będę wykorzystywać gdzieś w kartce, ale to wygląda obłędnie. Przepięknie. Bardzo mi się podobają. Tu sobie otwieramy. Aha, miałam je postemplować. Widzicie, zapomniałam, ale ja żyłam warsztatem albumów. Tak to wygląda. O, tu już mamy. No spójrzcie, perfumik uroczo. Tutaj bym zostawiła, nic bym tutaj nie dodawała do tego w tym jakiegoś tam małego aparacika. Nie, bo tu mamy te, wiecie, karty. Ja mówiłam o tym, że można sobie tabuśki porobić, jak ktoś będzie chciał jakieś zapiski. Zresztą my tu jeszcze mamy w tym drugim, tu wiecie, znaczy mamy, no ja akurat sobie dokupiłam ten zestaw tych dodatków. Więc tu można na przykład jeszcze sobie koperty poskładać i powkładać. Ktoś pyta, po co takie koperty? Wiecie, tam można jakieś bilety wsunąć, które chcemy sobie zostawić na pamiątkę. Z takich wyjazdów jest mnóstwo różnych fajnych pamiątek. O, spójrzcie, ta koperta, a one są wszystkie z tej strony takie, a z tej mi się tak nie bardzo to podoba, a tu już mamy ten taki, mi się to tak nam zlało trochę. Tu jest ta malutka, akurat w paski. No widzicie, to co bym nie chciała, to są w paski, ale tutaj jakieś na przykład dodatki. O. Te kółeczko, bo tu chyba nie mam już takiego taga dużego. Czekajcie, tu mamy takie kółko. No można coś powsuwać, żeby to tak się tu ładnie nam prezentowało. Tu mamy już te takie bileciki. A tu jest jeszcze jakiś tabulek mały.
Zobaczcie, wszystko żeśmy wykorzystali fajnie. Można powsuwać, co kto lubi. Nie, to już tutaj jest za dużo. A zresztą on jest taki, o, łobuz. No chodźże. Ok. Dobra. Można je podkleić na czarne i wiecie, odciąć, natomiast no, ja bym tu tego nie robiła. Po pierwsze pewnie bym to zepsuła, a po drugie mamy takie ładne z tyłu, nie? Więc też mi troszeczkę tego szkoda, ale te bileciczki takie różne fajne można powsuwać. O, a może Ciebie w tę stronę, a może w tę? Tu mi się troszkę zleje z tym. Tu jest taki szary. O, ten jest fajny. O, jak Ty tu ładnie pasujesz. No, to już wiecie. Kwestie bardzo indywidualne, prawda? No to tu takie jest wypchane po kokardkę, jak to się mówi. Ale już tu możemy sobie taką kopertę poskładać. A dobra, tu mam tę moją małą bigowniczkę. To jest, słuchajcie, moja pierwsza bigownica, jaką w ogóle kupiłam chyba od kiedy zajmuję się scrapbookingiem, a jest to już, no, samą firmę, słuchajcie, założyłam w 2007 roku. Więc łatwo policzyć, że całkiem niedługo już będziemy mieć zacny jubileusz, jeżeli chodzi o działalność. Kurczę, słuchajcie, no trzeba będzie przygotować jakąś fajną fetę. No, przyznam szczerze, że chodzi mi po głowie coś fajnego, ale czy to jest w ogóle do zrealizowania? Kto to wie? Ja mam cudownych przyjaciół wokół siebie, takich skrapowych, więc myślę, że z dziewczynami coś byśmy fajnego wymyślili. Dobra, tutaj sobie zrobimy trochę na krawędzi. Tu całkiem. I te kopertki akurat bardzo fajnie tutaj zagrają. Ona się tu fajnie sama. Zobaczcie, będzie zamykać. Jeszcze te maty, tagi, wiecie o tym, że tu można wszystkiego, jak to mówią, nawciskać ile się, znaczy może nie, inaczej. Ja też nie jestem zwolennikiem, że ile się da, bo to potem też nie jest takie fajne wcale. Natomiast tutaj jeszcze mi się przydały takie długie tagi, ale ja już nie będę dzisiaj Was, ja tu porobiłam to, o czym mówiliśmy z tych pasków papieru, więc o, zobaczcie, tu takie sobie porobić tagusie, gdzie można coś zapisać. No to by ładnie, i tu by to takiego nabrało takiej barwy. Nie wiem, czy ja tu mam, zaraz będę zerkać, jakbym miała pod ręką jakieś paski fajne takie, żebym tutaj nie generowała Wam czasu znowu w poszukiwaniu ścinków, bo uzupełnianiem się już zajmowaliśmy, więc też nie chcę. O, mamy napisy, słuchajcie, zobaczcie, mamy naklejki. O, jeszcze naklejeczki też mam, ale te naklejki, one też mają takie właśnie, wiecie, te białe obwódki. Paryż. Ale wiecie co? Ja sobie tak myślę teraz, jakbym miała ten Paryż taki różowy, to by to tu ładnie wyglądało. Natomiast mam go czarny i jakbym to tak skomponowała z tą naklejką. Czekajcie, spróbujemy coś tutaj. Na razie tylko to tak przyłożę. To jest coś niedocięte mam i mam problem. Houston. Dajcie koniecznie znać, kto będzie uważnie tu oglądał. No to już troszkę tak leci ten czas. O, spójrzcie i tu. A, widzicie, jeszcze się nie wypchnęła ta z środka. Tu jest taka. O, teraz. Albo w ten sposób, albo tu. Coś mi tu tak, wiecie, coś bym chciała, a nie do końca jestem taka przekonana, ale faktycznie te naklejki, ja zawsze zapominam o tych dużych, bo ja z nich nie korzystam, ale ja też nie przepadam za ten Z takim. Rany, jak ja nie lubię tego Z, to Wy nie macie pojęcia. Mogłabym na przykład zrobić cudowny Paryż. No jest tu troszkę tych opcji na okładkę, mimo że ona nie jest, no,
wiecie co, nie jest... Uciekło mi słowo. Czekajmy, co mamy, nasz mały świat walentynki. Ale widzicie, tu trochę tak... A mamy tu jedzonko i... Co bym tu mogła zrobić? Bo oni, wiem, że dużo tam mówiła o tym jedzeniu i tak dalej, o tych knajpkach, w których byli, więc mogłaby tu być fajna taka strona z tym, ale nie mam tu takiego fajnego napisu. Tak sobie go tutaj dziabnąć na tej tacce, nie? Fajnie by wyglądało. No dobra, już sobie ona będzie kombinowała. Jakie zdjęcia sobie wsunie, takie tam będzie mieć. No i myślę, że coś jeszcze tutaj fajnego by się przydało. Czy to będzie kwiatek? Niekoniecznie, bo tu już mamy kwiatkowo, więc to nam się wszystko tak pozlewa ze sobą, a tego byśmy też nie chcieli. Alkoholu tam jeszcze nie piła, przynajmniej tak mi powiedziała. Jeszcze była niepełnoletnia w Paryżu. Takie walizeczki całkiem fajne by były, ale czy ja wiem? Ale że jestem, słuchajcie, wymyślona z tym, nie? To w ogóle tutaj nic nie będę robić, bo to mi się takie podoba. Natomiast tu nie chcę znowu tego jedzenia. No, wiecie, nie? Nie chcę tego jedzenia. Tu mamy te makaroniki, też są bardzo fajne. Może bym z tymi makaronikami coś zrobiła. No bo są jeszcze kwiaty. Mogłabym to podkleić na czarnym papierze i tu ładnie przykleić, ale chyba, nie? No to jest całe te chyba. Ojej, jakie to jest ładne. Czemu ja tego nigdzie nie dałam? Czy ja tu jeszcze mam gdzieś opcję tego? Może tu? Oj, powiem wam, nie ma lekko. Ja wam powiem jeszcze coś. Już tu mi się mierzi to życie na Piaskowej, słuchajcie, od jakiegoś czasu taki Armagedon, ciągle coś ktoś robi, jest taki huk, rwetes, że już psychicznie nie nadążam, naprawdę. Ja rozumiem, że wiecie, no ludzie coś robią, muszą zrobić, ale już to tak długo trwa, że aż już to jest takie... Już zrobiło się to uciążliwe teraz w tym momencie. Oh yeah. Dobra, to czekajcie, to robimy. To ciebie tutaj na spód. Jak już mi się tak ładnie ułożyło, to ja już tego nie będę zmieniać. Słuchajcie, nie ma opcji. Tutaj też nie daję tego na 3D, bo te latarenki są... Nie, no ja nie wierzę w to. Ja to będę jeszcze tu oklejała, słuchajcie, bo już sobie tu tak uciaprałam. Bardzo byłam nieostrożna przy tym albumie, przyznaję się bez bicia. Co chwilę gdzieś coś mi spadło, czymś sobie ubrudziłam i już sama na siebie jestem zła. Będę w wolnej chwili pewnie jeszcze tam uzupełniać te przestrzenie, bo nie zostawię ich takich. To jest, ja nie wiem, przy jakimś albumie też o tym mówiłam, że wy jakby panikujecie w znaczeniu, o, na białym, bo ja się boję na białym pracować, bo to brudno. No, słuchajcie, ja uważam, że bardziej, przynajmniej ja mam tak, że bardziej na tym czarnym ubrudzę, niż na tym białym. Uwierzcie mi, mam większy problem właśnie z zachowaniem takiej czystości na czarnej bazie niż na białej. No ale to wiecie, no każdy ma jakieś tam swoje skrapowe demony. Ok, dobra. I tu sobie go wsuniemy. Ja Was też już zapraszam, kurczaczek, ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film, bo mam taką bardzo wyzwaniową kartkę z mapki, ale nie wiem, czy uda mi się na poniedziałek to nagrać. Będę się bardzo starać, aczkolwiek, o widzicie, nie zmazałam tego i już mam. Tu mamy tę kieszeń otwieraną. Słuchajcie, wyszedł albumik, ogólnie rzecz biorąc bardzo mi się podoba. Jest teraz, jak wahałam się i zastanawiałam, czy robić z tymi kwiatuszkami materiałowymi, to chyba był dobry, jak to się mówi, dobry wybór, bo naprawdę ten album zrobił się taki, nawet wiecie, już nie chcę mówić subtelny, żeby ktoś nie pomyślał, tato się chwali, ale ma w sobie taki fajny paryski czar. Bardzo fajnie się z tą kolekcją pracowało. Ja szukam tego właśnie, szukałam. Bardzo fajnie mi się z tą kolekcją pracowało i myślę, że
Ona jest taka niepozorna. Wiecie, jak czasem patrzymy na coś, a tak będzie się fajnie robić. No jest niepozorna, czyli taka, która potrafi nas zaskoczyć, sprawić nam wyzwanie, ale jest sama w sobie jest naprawdę śliczna i myślę, że jeżeli ktoś skusi się na pracę z nią, będzie zadowolony. Ale też jest taka bardzo no, pod konkretny klimat, tak? Czyli no, jeżeli mamy tutaj co dać, to no to jak najbardziej. Czekajcie, ja tu spróbuję zaryzykować, bo ja tych kwiatuszków jeszcze troszkę mam, więc tak się aż nie boję, bo sobie sięgnę, bo trochę mi się nie podoba, że to takie mocno złote tutaj jest. Nie jest to w moim guście tu. Natomiast chcę podkreślić, że jeżeli komuś się to podoba, no to oczywiście sobie to zostawię. Ja sobie to tak poprzesuwam, lekko je bo wiecie, jak to jest z tymi kwiatami, takimi właśnie, czy to z Primy, czy takimi kupnymi. No trzeba czasem trochę te płateczki poukładać, bo te kwiatki są popakowane. Wiadomo, że to się tam gdzieś pozgniata w transporcie, w przechowywaniu, więc uwaga. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, ale jeżeli nie podoba mi się to z takimi dyndolami odstającymi tutaj, no to ewidentnie ja to musiałam skrócić. Albo całkiem wyciąć, albo zostawić takie właśnie malutkie elementy. Spójrzcie. Nie, no o wiele ładniej mi się podoba. Bardziej w sensie, no nie ma co gadać. Dla mnie o wiele ładniejsze jest teraz niż było. Jakoś teraz zastanawiam, jak odwrócić tak jest prawidłowo, bo to są kwiaty w górę. Ciebie albo ciebie ciemniejszego. Bo jakby ktoś nie zauważył, to tutaj są kwiatuszki, które są troszeczkę, ale widzicie, są takie gafy czasem, że tu jest ten zielony na boku, a powinien być na środku. No ale to też można rozwiązać, bo czy sobie te płateczki poprzekręcam, bo można schować tą bardziej taką zieloną częścią pod spód i nie będzie widać, ale tu chyba ja wolę taki. Dobra, no tak sobie go tu zrobimy. Choć tu znowu mi się tak, to co mówiłam poprzednio, żeby mi się te kwiaty trochę powieliły tu z oklejenia z tym, ale tu akurat mi to nie przeszkadza, bo tu będą jeszcze te, sobie trochę zabezpieczymy w ten sposób. Dobra. I jedziesz, kwiatuszku. Nie uważam, że... Kurczę, znowu mi uciekły podkładki spod stołu. Słuchajcie, ja nie wiem, jak ten stół ustawić. Tu dostaję gorączki z tej Ikei. Co chwilkę mi się gdzieś przekręci, już znowu mi tam drgo pod tym stołem, a mnie to tak denerwuje. Wiesz, marzy mi się tu zrobienie takiego, wiecie, drewnianego stołu, który będzie stoł jak czołg, ale też sobie myślę, czy tutaj mam podłogę równą i może być tak, że chociaż podłogę robił szwagier, mierzył tutaj Wasserwogon, słuchajcie, starał się fest, więc myślę, że podłoga raczej jest prosta. No jest to urokliwe bardzo. Bardzo ładnie się prezentują te kwiatuszki. Widzicie, i tutaj też nie zachodzą za siebie. Ten jest u dołu, no tu ładnie można napis w tym kierunku wkomponować, tylko mówię, no trudno mi teraz te napisy dokładać. Ja myślę, że Karolina sama sobie podejmie. O, tu makaroniki i croissanty. Mamy coś. O, ten napis pewnego razu w Paryżu też mógłby być. Na okładce. No, dużo rzeczy bym tutaj mogła na okładkę. Zobaczcie, no, napisy jednak dodają takiego uroku i smaczku. No, mówię, tutaj ja sobie zostawię decyzję, gdzie ona, jaki napis, bo trudno mi jest. Szczęśliwi podróżnicy. Też to jest fajne. Słuchajcie, z wami pierwsza randka, nasz czas, zakupowe szaleństwo. No można to fajnie, wiecie, gdzieś, gdzie będą mieć jakieś, o, choćby tu, nie? Zakupowe szaleństwo. Nie wiem, jak zrobią sobie tutaj zdjęcia z szału zakupowego, no to będzie to pasować, no. Ok, dobra, zobaczmy. Tutaj mamy te kłódeczki.
A już nie mam tych średnich kwiatków. Przydałby się tutaj, słuchajcie, zaraz pójdę chyba poszukać te drugie moje pudełeczko. Ale te kłódki się tutaj nie odbijają mi. A to bym ja chciała, żeby coś tu było takiego, co będzie fajnie się odbijać na mnie. Tu jest jeszcze większa. Oje, dobra. Zróbmy to. Zróbmy to może podobnie jak tam, że jedna tak, druga trochę bardziej. Ja idę po tę drugą paczkę kwiatów. Czekajcie chwilkę. Bo mi znowu ściemniał obraz, ale sobie rozjaśnię. Słuchajcie, jedną mam jeszcze oryginalną, nieotwartą, a tą już tu mam otwartą, więc myślę, że rozsądniej będzie wziąć tą, która jest otwarta. I ja tak się właśnie zastanawiam. Słuchajcie, ten na płasko. I ja już nie zmienię zdania, bo jak ja zacznę kombinować, to będzie tylko gorzej. Ten idzie na płasko. Tu bym dała kwiatuszek. No i tak jak mówię, te większe tutaj dużo ładniej pasują. Ale możemy jeszcze coś tutaj podkręcić, czyli zrobić tu, wiecie, bardziej gorącą atmosferę. Czyli coś tu z tej strony jeszcze przyłożyć. Może takiego dużego makarona. Ja myślę, że... A tam wiecie co, jeszcze na tych... tu są takie duże te kompozycje, ale to już by mogło być za duże chyba. To może tego makarona zrobimy, słuchajcie, troszkę do góry. Posmarowałam z złej strony. Nie spojrzałam. Taka to ja jestem, słuchajcie. Gabcia. Weźmy tutaj ten saczek. Spójrzcie. Tu będzie trochę taki przestrzenny, nie? A nad resztą zaraz pomyślimy. Ja do nie mogę się nadziwić tym kwiatuszkom, naprawdę. Takie niepozorne. To jest jakiś papier czerpany, czy coś takiego. One się nazywają jakoś specjalnie, te Mulberry, czy jakoś tam te papiery, już nie pamiętam. I one właśnie są takie takie fajne. Nie wiem, jak ich nazwać. Takie fajne. Sobie tutaj. Chodź, pistoleciku. Dobra. Słuchajcie, i tak żeśmy sobie to ozdobili. Ja też myślę, że... Znaczy nie myślę. Cały czas powtarzam zawsze, że każdy z nas ma inny gust, inne poczucie estetyki. Każdemu podoba się coś innego, więc słuchajcie, róbcie na co tylko macie ochotę. I już tutaj pięknie. Ja też wiem, że ktoś robił, przynajmniej ktoś mi pisał o tym gdzieś albo w komentarzu, albo w wiadomości prywatnej, już teraz nie pamiętam, że robi ten album, ale robi go jakby z, wiecie, nie z innej kolekcji. O to mi chodzi, że to nie jest ten paryski, więc też jestem bardzo ciekawa, jak te rozwiązania będą wyglądały po prostu przy innej kolekcji, przy innym albumie. Mam nadzieję, że się ta osoba pochwali. Jeżeli w ogóle będzie chciała, bo ja wiem, że są osoby, które no nie lubią, nie pokazują swoich prac, gdzieś tam tworzą dla przyjemności, dla siebie. I to też jest fajne, bo wiecie, scrapbooking to jest taka pasja, która powinna nas cieszyć i dawać nam swobodę działania. Więc ja też absolutnie nikogo nie zmuszam. To jest tutaj ta nasza strona, wiecie, z tym, oj, przepraszam, z tym belibandem. I on tu trochę różnie bywa z nim. O, pan przyjechał z impostu, ale ładnie to wygląda, podoba mi się, bardzo ładnie te dekoracje tutaj tak wypełniają. O, dobra, poczekam, aż wyjdzie. Fajnie się to prezentuje, myślę, że jak zdjęcia tu będą. Ciągle tutaj coś mi brakuje, ale z drugiej strony jest mi żal tego zasłaniać. Ja myślę sobie, że jak tu przyjdą zdjęcia, to wkomponuje się jakieś fajne napisy i to będzie fantastyczne wyjście tutaj. Ja myślę jeszcze, że tutaj bym coś sobie
Już tam idzie. Dobrze. I ja widziałam taki fajny, słuchajcie, fajny napis. Tu podróżujemy, czy razem najlepiej. Tu można, o zobaczcie. I gdzie to było? Miłosna ucieczka niekoniecznie, ale nasz mały świat. O tu może. Ale mówię, no słuchajcie, to ciężko. Fajnie to wygląda z tymi napisami, dlatego też troszeczkę chcę tych napisów tutaj przyłożyć, ale myślę, że Karolcia, jak będzie sobie potem tam gdzieś decydowała i wiecie, układała te zdjęcia, to sama podejmie decyzję, czy sobie jakiś tam dany napis zostawi. Na szczęście te takie, wiecie, jakie są te kleje w tych naklejkach, nie? Dlatego ja tu tego na razie nie podklejam normalnym klejem, tylko zostawiam takie do podjęcia decyzji. Moi drodzy, ja myślę, że no chyba nic, chyba że jeszcze coś mi się... Chyba że jeszcze coś mi się tutaj gdzieś napatoczy, ale na ten moment uważam, że już nic bym nie dodawała. Czekam na Wasze komentarze. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten napis, czy on tu lepiej wyglądał, taki naturalny, tekturkowy, ale wydaje mi się, że ten zdecydowanie bardziej. Ewentualnie mogłabym tutaj podbić któryś z tych napisów, albo po prostu zamiast tego albumu zrobić cudowny Paryż, czy coś w tym rodzaju, nie? Bo mamy te napisy dwa, więc można by to wkomponować w jakimś lekkim podniesieniu. No sama nie wiem. Albumik przedstawia się, słuchajcie, następująco. Podsumujmy sobie te kilka tygodni odcinków. Dobra. Sobie tylko wezmę tę matę. Wezmę jedną, bo tamtych jeszcze sobie, widzicie, tak to jest, nie? Jak się robi kilka rzeczy naraz, każdy ma taką matę do wsunięcia od góry tutaj jeszcze do karty na wierzchu. Już wsuwam. Czekajcie. Ja już teraz to robię ostrożnie, bo mam przyklejony ten, który tutaj, wiecie, był taki nie... O. Mamy tutaj matę z dzióbkiem i każda karta taką matę posiada. Otwieramy sobie. Mamy, słuchajcie, zdjęcia 10×15 tutaj do wsunięcia, więc myślę, że to jest naprawdę album, choć może taki nie jakiś wielki. Zresztą Karolina tych zdjęć nie ma aż tak bardzo dużo. Ona też nie chciała jakiegoś mocno rozbudowanego, ale ja to tak czasem, wiecie, jak to jest, nie rozbudowane, ale myślę, że ona jak będzie zdjęcia wkładała, ma mnóstwo jakichś tam bilecików, pierdołków różnych, to będzie to uzupełniać. Sobie to tylko, o, tak na środeczek. I mamy z tymi fajnymi takimi wycięciami. Tu też jest kopertka wsunięta. Można, słuchajcie, taguś się. Tu mamy taką w poziomie i tu mamy już te dekoracje nasze. I jedziemy sobie tutaj. Tu mnóstwo rzeczy w kieszonkach. Napis sobie dopasuje. Otwieramy miejsce na zdjęcie. Tu. Otwieramy, słuchajcie, bardzo dużo. Ja to nawet nie wiem, czy będę stemplować, bo ona wie, gdzie zdjęcia dać, natomiast no, jak dajemy klientowi, no to postemplować trzeba. Mamy belly band zrobiony z takich elementów tutaj, które w kolekcji są do wycinania. Teraz zrobiliśmy sobie jeszcze kopertkę. Przesuwamy, mamy te bliźniacze strony, gdzie się otwiera. Mamy z jednej i z drugiej strony takie same karty. Można sobie tu pięknie zdjęć wkleić, słuchajcie, albo 9×13, albo 13×18 to jest zrobione i te nasze dekoracje. No ślicznie to wygląda. Bardzo mi się podoba. Przyznam szczerze. Jedziemy, kolejna strona, tu mamy taką kartę matę, ona tu, wiecie, fajnie, to są elementy z kolekcji, można je też zaokrąglić, zrobić z nich tak guźki, jeżeli ktoś ma chęć, może tak bym to zrobiła. Można brzegi zaokrąglić i już ładnie, albo nawet ten, i tu się ładnie odbije ta dekoracja, ten tak, wiecie, zaokrąglić, a ten tutaj na spód i pięknie ta dekoracja się wybije. Mamy tu wodospad, ukryty oczywiście, na zamknięcie i jedziemy. No rany, słuchajcie, ten klej na gorąco. I ostatnia strona, moja ulubiona, i mamy zamknięcie tutaj na sznureczek. Jest mała kopertka, gdzie można tam coś sobie wsunąć i tutaj mogłam dać te małe dziabągi. No i jeszcze całość podnosi nam się do góry. O, zapomniałam okleić. Zobaczcie. A nie, bo to są te nasze karty. Dobra, myślałam, że to jest kieszeń pusta. Zapomniałam już. Widzicie? Tyle, żeśmy porobili, że zapomniałam. No i ostatnia okładkowa karta to są tutaj te kieszonki, taka
wysoka, niska, otwieramy, ale jeszcze tutaj mamy miejsce na zdjęcia, więc tych zdjęć jednak wejdzie tu naprawdę sporo. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ja liczę, że tu po jednym, jeżeli nie będzie miała dwóch. W kieszeniach trudno obliczyć, bo tego możemy sobie powsuwać. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tu jest kieszeń, więc no ile tam się da wsunąć, to można. Trudno to wyliczyć. 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, no 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, jeżeli to będą 13 na 18, a raczej ma 10 na 15, więc może będzie próbowała 2 sobie włożyć, więc to się jeszcze nam więcej robi. Tu ile wsuniemy? 37 mówią, nie? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 i słuchajcie, no 56 zdjęć w miejscach, które są po prostu stworzone do tego tak bezpośrednio, czyli tak jak tu mamy te maty, nie liczyłam kieszeni, nie liczyłam tych wysokich kieszeni, nie liczyłam mat, więc około 70-80 zdjęć spokojnie się zmieści, choć wiem, że Karolina tyle zdjęć nie będzie tu na pewno dawać, więc no wiecie, każdy według siebie. Myślę, że albumik wyszedł całkiem uroczo, bardzo mi się podoba. Jeszcze sobie wstążeczki skleiłam. Z tymi kwiatuszkami nabrał takiego fajnego klimatu i tak uważam nasz projekt za ukończony. Jeżeli tu sobie tu jeszcze damy ten napis, żeby to tak ładnie wyglądało. Bardzo Wam dziękuję za te wspólne tygodnie tworzenia. Cieszę się, że projekt jest ukończony. Dziękuję osobom, które tutaj dzielnie towarzyszyły i każdy odcinek oglądały i wspierały mnie dobrym słowem. Bardzo Wam bardzo serdecznie za to dziękuję. I tak jak wspominałam, raczej jest to już ostatni darmowy warsztat online, taki już chyba na kanale. Póki co nie planuję. Tak jak wspominam na początku, z wielu powodów, między innymi z tego, że one są po prostu mało popularne, nie mają takiego dużego odbioru, no a jednak jak pracujemy nad danym filmem i chcemy rozwijać kanał, chcemy też, żeby treści, które się tu pojawiają, były bardziej atrakcyjne i chętniej oglądane. Zatem żegnamy się z warsztatami darmowymi w tym przypadku. Jeżeli coś się zmieni, kto wie, wiecie jak to jest, nie? Myślę, że jak ktoś pisze, nie? Ktoś mi zawsze mówi, że tylko krowa nie zmienia zdania, więc no, może tak być. Miałam nie robić digi, a robię, a wiecie. Ale jeszcze zapraszam Was na online. Imieniny cioci Krystyny. Słuchajcie, tu już taki wypasiony album, więc bardzo się też z niego cieszę. Słuchajcie, bo to jest taka niezwykła kolorystyka, która rzadko u mnie nie bywa, ale muszę przyznać, że pięknie z tą kolekcją się pracowało. Bardzo ładna, spójna kolekcja, więc to też jest ważne, kiedy tworzymy projekty, zwłaszcza albumowe, że te kolekcje takie spójne są ze sobą, te arkusze. No i ta właśnie taka jest. Ja się cieszę ogromnie, bardzo Was serdecznie zapraszam na imieniny cioci Krystyny. Przyjechaliśmy z Paryża, więc taka fajna imprezka u cioci Krysi z pewnością będzie okazją do opowiadania, co tam było w Paryżu, ale też fajnego prezentu dla ciotki. Więc ja Was dzisiaj żegnam. Bardzo Wam dziękuję za każdą poświęconą chwilę, za każdy wolny czas, który poświęcacie, aby zajrzeć na mój kanał. Jest mi bardzo miło. Ściskam Was bardzo serdecznie i zapraszam już do kolejnego filmu w poniedziałek, we wtorek, przepraszam. Ja zmieniłam, nie? We wtorek. A widzicie, jak łatwo przywyknąć. Ale widzimy się we wtorek. Ściskam mocno. Do zobaczenia. Do następnego razu. Pa, pa.